Places. Albo, o, inaczej. Enter address. Zegrze Poland. Zegrze Południowy Poland. Może być. Wszystko jedno. Tu mam po lewej stronie od razu pierwsze informacje o to, gdzie mam jechać. Proszę bardzo, to zalety zegarów, które są tak naprawdę ekranem LCD. No i mamy już wszelkie informacje. Patrzcie, przejechałem bardzo powoli, gadając do kamery. Ostatni odcinek, była droga lekko w dół i proszę bardzo, zużycie energii jest tak minimalne, że samochód przewiduje, że przyjadę w takim trybie nawet 1000 km na jednym ładowaniu. Ponownie przełączam w tryb Energy i mam tutaj już korektę, bo teraz jadąc nieco szybciej, czyli tych 50-60, to jest akurat 70, ale nie chce mi się zbyt szybko toczyć tym samochodem, no to mamy już aktualizację. Teraz przejedziemy już 334 km tylko i aż 334 km. Zwróćcie uwagę, że na zegarze znajdziemy dwie wskazówki. Jedna odpowiada za aktualną prędkość, która jest podawana również centralnie, jak widać, cyfrowo. Natomiast druga odpowiada za aktualne zużycie energii. Jak widać teraz, kiedy się toczymy nieśpiesznie do przodu, mamy minimalne zużycie energii. Natomiast kiedy mocniej dodamy gazu, teraz jadę z 60, tu jest ograniczenie do 80, więc maksymalne przyspieszenie. Popatrzcie, jak to będzie. I już było 80 nawet parę. No i jak widać, widzieliśmy całkiem spore zużycie chwilowe, natomiast natychmiast po tym, jak zdjąłem nogę z gazu, zobaczyliśmy zielony kolor. Swoją drogą, pomiędzy prędkością 50 kilka na godzinę a 80 kilka na godzinę minęło, nie wiem, czy sekunda, bo ledwo zauważyłem, że już zaczynam długo przekraczać maksymalną dozwoloną prędkość, więc wrażenie ten samochód robi niesamowite na drodze, jeśli chodzi o przyspieszenie. Swoją drogą, posłuchajcie, jedynego dotychczas dźwięku, który udało mi się dostrzec jadąc tym samochodem. Kiedy bardzo mocno przyciskamy pedał gazu, to wtedy gdzieś z tyłu pojawia się taki charakterystyczny elektryczny dźwięk. Posłuchajcie sami. Słyszeliście to? Takie coś, nie wiadomo co, i to jest chyba odpowiednik wszystkich tych ryków V8, V12 i V6, które słyszymy w konwencjonalnych samochodach. Zabawne jest też uczucie, kiedy samochód po odjęciu nogi z gazu zaczyna momentalnie hamować. Proszę bardzo, jadę 50, zdjąłem nogę z gazu i popatrzcie, w jakim tempie ten samochód hamuje do zera. Ja praktycznie nawet nie dałem rady dojechać do skrzyżowania. No teraz on już się toczy prawie nie hamując. W każdym razie pierwszy odcinek od 50 do 20 wyhamowałem tak, jakbym trzymał nogę na hamulcu, ale pewnie przy tym odzyskano całkiem sporo energii. Teraz, kiedy dojechałem już do Maćka, będziemy za chwilę kręcić razem film. Może pokażę, jak działają przyciski na tym kluczyku. Nawiasem mówiąc, kluczyk poznajecie? Tak, oczywiście to Tesla, ale poza tym poznajecie? Tak, oczywiście to jest Porsche, bo Porsche robi takie właśnie kluczyki w kształcie samochodu, ale nie robi przycisków, które są ukryte dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się odpowiednia funkcja tego kluczyka. A więc kiedy naciskamy na dach tego samochodu, nie otwierają się okna dachowe, ale otwiera się sam samochód. A więc podwójny klik. Proszę bardzo, wyjechały klamki. Widzicie? Możemy teraz już za nie chwycić. Pojedynczy klik. Klamki się schowały. Teraz opowiem Wam o pozostałych dwóch przyciskach, które są ukryte również w tym kluczyku, a mianowicie przycisk na tylnej klapie bagażnika i na przedniej klapie bagażnika, bo w tym samochodzie to nie jest maska, to jest też przednia klapa bagażnika. Więc naciskamy dwukrotnie, raz, dwa. I otwiera nam się bagażnik. Bagażnik o pojemności, której nie udało mi się znaleźć, a zresztą kogo to w tym samochodzie obchodzi. Można tylko powiedzieć, że samochód przypomina swoim kształtem, bagażnik przypomina swoim kształtem bagażnik Audi A7. Zresztą jeśli chodzi o typ nadwozia, to przecież jest to też podobny typ nadwozia, gdzie klapa bagażnika otwiera się wraz z tylną szybą, a więc mamy tu do czynienia z liftbackiem, a nie tak jak zwykle się mówi o Tesli, że jest to
sedan. No i jeśli chodzi o ustawienie bagażnika, jeszcze jest ciekawostka taka, że gdybyśmy na przykład parkowali w garażu podziemnym, gdzie jest tuż nad naszym miejscem, powiedzmy, przebiega jakaś konstrukcja, tu jest przycisk do zamykania tego bagażnika, ale załóżmy, że tu mamy jakąś konstrukcję, nie wiem, wentylację czy cokolwiek i załóżmy, że nie chcemy otwierać bagażnika wyżej niż ten poziom. Wystarczy dłużej przycisnąć ten przycisk. Zapamiętane. I teraz następnym razem, teraz możemy to zamknąć. Następnym razem, kiedy podjedziemy na nasze miejsce parkingowe, otworzymy czy to z kluczyka, czy to tak klasycznie, to klapa bagażnika otworzy się do zadanej wysokości, ani trochę wyżej, więc całkiem pomysłowe, całkiem prosto. Żeby to było wszystko, popatrzcie, że tu mamy pod podłogą jeszcze całkiem spore miejsce i to jest naprawdę porządne. Ups, Maciek oberwał. Przepraszam. To może od razu pokażę. Przepraszam, Maćku, ta klapa jest dosyć nisko. To może od razu pokażę, jak to przestawić w pozycję wyjściową. Czyli podnosimy, jeszcze raz naciskamy. Zapamiętamy. Już się to nie wydarzy, a więc otwieramy jeszcze podłogę bagażnika i tu znajdujemy całkiem spory schowek. No i jak widać, kable do ładowania. Ta końcówka idzie do Tesli, ta końcówka idzie do gniazdka i tu widać kilka przejściówek, prawda? Jest przejściówka taka klasyczna do domowego gniazdka, jest przejściówka na przykład taka, dzięki której będziemy mogli naładować auto ze stacji ładowania dostępnej za darmo w mieście. To jest osobna historia, bo zależy w którym mieście, zależy czy ta stacja będzie wolna, czy będzie też zastawiona samochodem, który wcale się nie ładuje, bo fajne miejsce parkingowe. Więc to jest inna historia, gdzie będziemy ładować i jak długo będziemy ładować. Natomiast wracając do bagażnika, bagażnik jeszcze ma tutaj po lewej stronie taki całkiem spory schowek, tu po prawej stronie taką zabawną półeczkę, nie wiadomo właściwie czemu to służy, ale jest, więc ją też udostępniono. No więc jesteśmy teraz na etapie bagażnika z tyłu, a teraz przechodzimy do przodu. No. Przechodzimy do przodu. Z przodu mamy sytuację identyczną. Mamy tu na masce, czy właściwie na klapie bagażnika jeszcze jeden przycisk. Otwieramy go. Proszę bardzo. Tu już nie będzie tak łatwo. Tu się nie otworzy elektrycznie, ale mamy tu całkiem spory bagażnik. Przypomina mi to bagażnik w Porsche 911, który jednak jest powiększony i tak spokojnie o 20-30%, a do tego ma jeszcze dodatkowy, całkiem głęboki schowek tam gdzieś już w miejscu, w którym zwykle jest pewnie skrzynia biegów. Więc naprawdę zalety samochodu elektrycznego: brak silnika, brak skrzyni biegów i brak jeszcze wielu innych rzeczy, które mogą się popsuć. Jeśli chodzi o zamykanie, tym razem trzeba już naprawdę porządnie trzasnąć. Auć, nie udało się. Dobra, zrobię tak. Droga branży motoryzacyjnej od samochodów spalinowych do elektrycznych jest dosyć długa i męcząca. Na początku były hybrydy, coraz bardziej zaawansowane, potem się pojawiły w pełni elektryczne samochody, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na te samochody, nie wiadomo było, czy zrobione one są po to, aby odstraszać potencjalnych klientów, czy to wyglądem, czy to ceną, czy to zasięgiem, czy tak naprawdę służą temu, aby ktoś je kupił. Zauważył to założyciel firmy Tesla, który jest przy okazji byłym założycielem, udziałowcem firmy, którą znamy wszyscy, czyli PayPal, czyli system płatności elektronicznych. Facet się nieźle na tym dorobił, a więc miał pieniądze na to, aby stworzyć taką oto firmę. Oczywiście to nie jest pierwszy model Tesli, bo pierwszy to był Roadster, który nie był jeszcze autem idealnym, ale to, co powstało teraz, należy naprawdę pochwalić. Ale o tym za chwilę. Ja tylko dodam, że założyciel tej firmy, pan Musk, powiedział, że producenci tworzą te samochody elektryczne tak, jakby nie chcieli ich sprzedawać, a klienci zachowują się wobec tych właśnie samochodów tak, jakby nie chcieli ich kupować. I w tym widzę wielką biznesową szansę. No i właśnie tym samochodem pan Musk postanowił tą szansę wykorzystać. Jestem pełen podziwu dla projektantów tego samochodu, bo wygląd tego auta jest fantastyczny, jest futurystyczny, a jednocześnie klasyczny. W żadnym wypadku
nie zdradza jakichś ekologicznych zapędów tego samochodu i nie jest jakimś, nie wiem, ekologicznym pudełkiem na kołach. To jest auto, które jednocześnie przypomina kilka innych samochodów, ale nie da się go pomylić z żadnym innym. Z przodu widzimy trochę nawiązanie do angielskiej klasyki, bo czuć tu Jaguara, ale też w kierunku Włochów, jakbyśmy poszli, no to też można by tam rozpoznać troszkę z Maserati. Mamy tu linię boczną, która przypomina trochę i Audi A7, zresztą rodzaj nadwozia zobowiązuje, ale też trochę, szczerze powiedziawszy, Panamerę. Ale jako całość ten samochód nie przypomina niczego innego. I to jest właśnie fajne w tym samochodzie, dlatego że stworzenie samochodu nowego, który by był czymś świeżym, jest bardzo trudne, a dotychczas nie wiedzieć czemu wszyscy projektanci samochodów ekologicznych, elektrycznych dążyli w kierunku jakiejś takiej futurystycznej formy, tworzyli jakieś dziwolągi, które miały podkreślać swoją ekologiczność. Ten samochód tego wcale nie udaje, chce dobrze wyglądać na drodze i to po prostu robi. Moi drodzy, ten samochód nie posiada klasycznego silnika z przodu, w związku z tym postanowiłem, że aby pokazać przynajmniej jednokonny silnik, postanowiłem wsiąść sam do tego bagażnika z przodu, a więc przynajmniej jeden koń z przodu, ale jest. Posłuchajcie, są różne możliwości zakupu. Producent oferuje tak zwane pakiety baterii. I najbardziej sportową odmianą jest odmiana P85, która daje pakiet baterii o mocy 85 kWh. Jest to naprawdę bardzo mocna wersja, dlatego że oferuje ona aż 600 Nm momentu obrotowego i 422 konie mechaniczne. Daje to przyspieszenie do setki nielekkiego samochodu, bo waży on wtedy 2108 kg, ale przyspiesza do setki w 4,4 sekundy. Silnik kręci się wtedy z prędkością, nie są żarty, naprawdę, 16 000 obrotów na minutę. Co ciekawe, prędkość maksymalna takiego auta wcale nie jest taka duża, bo wynosi tylko 209 km na godzinę. No i co można powiedzieć? Zasięg oczywiście. Prawie 500 km z tym pakietem baterii, pod warunkiem, że będziemy jechać ze stałą średnią prędkością około 88 km na godzinę. Na drugim końcu stawki znajduje się pakiet 60 kWh, który ma 306 koni mechanicznych, daje 430 Nm momentu obrotowego i pozwala rozpędzić ten samochód do setki w 5,9 sekundy. Zasięg w tym przypadku jest już wyraźnie mniejszy, bo wynosi 370 km, natomiast prędkość maksymalna jest już poniżej 200 na godzinę, bo wynosi dokładnie 193 km na godzinę. Opowiedzmy teraz o naszym testowym samochodzie. Jest on gdzieś w połowie stawki, ale ma on pakiet baterii 85 kWh, aczkolwiek ma nieco gorsze wyniki od tej topowej wersji oznaczonej P85, a mianowicie prędkość maksymalna 201 km na godzinę, do setki rozpędzamy się w 5,6 sekundy, natomiast parametry są takie: 367 koni mechanicznych w zakresie obrotów, uwaga, od 6 do 9,5 tysiąca obrotów na minutę. Natomiast moment obrotowy to 440 Nm, który jest dostępny, uwaga, od zera, jak to silniki elektryczne, do 5800 obrotów na minutę. Można by też powiedzieć o silniku. Silnik jest trójfazowy, czterobiegunowy, z miedzianym wiernikiem. Jest on silnikiem oczywiście indukcyjnym. Natomiast cała moc trafia na tylne koła ze stałym przełożeniem, bez skrzyni biegów i bez sprzęgła. Pokażmy jeszcze może dowód, bo to jest ciekawostka, a tu w dowodzie nie mamy, zwróćcie uwagę, nic, jeśli chodzi o pojemność silnika i tak dalej, natomiast zabawnie wygląda informacja o mocy 69 kW, a więc mamy tu niecałe 100 koni. Tak przynajmniej jest w dowodzie, a w praktyce mamy tych koni trochę więcej. Po zajęciu miejsca można przeżyć niezły szok. I to dlatego, że widzimy tu ogromny monitor. To nie jest monitor duży, to nie jest monitor ekstra wielki. To jest po prostu jakiś szerokokątny, panoramiczny monitor biurowy, który ktoś po prostu przekręcił i umieścił w tym samochodzie. Jest oczywiście cały dotykowy, jest bardzo czuły, naprawdę nie trzeba wiele, żeby tu przyłączać wszystkie opcje. Pokazuje wszystko, co nam potrzebne na bieżąco w tym samochodzie. Ma różne opcje oczywiście do sterowania. Tutaj mamy ustawienia temperatury, mamy ustawienia głośności, mamy tu różnego rodzaju kontrolki. Możemy naprawdę ustawić w tym samochodzie co tylko
sobie zażyczymy. Dwa osobne okna dachowe, oczywiście sterowane bez jakichkolwiek zbędnych przycisków. Tutaj wszystkim sterujemy przy pomocy przycisków na ekranie. A więc mamy tu naprawdę rozwiązanie, które sprawiło, że na kokpicie nie mamy żadnych przycisków. A te co są, bo muszą być. No jeden z nich musi być, bo musi być prawdopodobnie przycisk do włączenia świateł awaryjnych, a drugi no, prawdopodobnie się pojawił tylko dlatego, że symetrycznie pasowałoby jakiś dać, no to ktoś się zlitował i umieścił tu przycisk do otwierania schowka. Zwróćcie uwagę, że w schowku znajdziemy instrukcję obsługi Tesli, z czego pewnie połowa zajmuje spis treści, a więc efektywnie mamy mniej więcej tyle na samą instrukcję obsługi. Przypomnijcie sobie, nie wiem, instrukcję obsługi nawigacji w Toyocie. To jest książka, która jest 4-krotnie grubsza, nie mówiąc już o samym samochodzie, nie mówiąc o milionie innych poradników. Tu w nowoczesnym samochodzie ta instrukcja składa się tak naprawdę pewnie ze 100-150 stron, a nie z 1000 stron, jak w innych autach. Poza tym samochód jest niezwykle praktyczny. To jest aż zadziwiające, dlatego że zwróćcie uwagę, że tutaj konsola centralna jest wykonana z czystego powietrza. Mamy tu naprawdę mnóstwo miejsca. Popatrzcie, tu jest tak naprawdę dodatkowy bagażnik, który możemy umieścić, no nie wiem, zaraz tu przyniosę pewnie parę toreb, możemy tu umieścić przykładowo aparat, możemy tu umieścić moją jakąś torbę, to wszystko się zmieści, to wszystko nie będzie nikomu przeszkadzało. Proszę bardzo, jedziemy samochodem elektrycznym, jedziemy samochodem nowoczesnym, jedziemy samochodem, którego zadaniem jest szokować wszystkich naokoło, jeździć bez silnika spalinowego, a cała reszta jakoś poczeka. No właśnie nie w Tesli S, dlatego że tu samochód ma wszelkie atrybuty praktycznego auta. Mamy tu miejsca na kubeczki, mamy tu wejścia aż 2 USB, mamy tu wyjście, jak widać, 12 V. No i to wszystko oczywiście jest połączone z dobrym wykończeniem. Mamy oczywiście obszycie skórzane, mamy tutaj, nie wiem czy to jest plastik, czy to jest drewno, pewnie to jest plastik pomalowany jak drewno. Mamy tu z pewnością jest aluminium, więc naprawdę jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych, to tutaj nikt na niczym nie oszczędzał. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, no to można gdzieniegdzie znaleźć powód do narzekania, choćby po otwarciu drzwi możemy tu znaleźć jakieś takie elementy, które jak widać skrzypią. Zresztą zróbmy nasz standardowy test szarpania za uchwyt, proszę bardzo. No, trochę to się rusza, delikatnie wydaje z siebie jakieś dźwięki, ale powiedziałbym, że dramatu nie ma. Jeszcze z takich ciekawostek można by pokazać na przykład daszki przeciwsłoneczne. Zwróćcie uwagę, jakie one są niskie, a to wynika z tego, że dach biegnie na tyle nisko, że w zasadzie moje oczy już znajdują się prawie że na górnej krawędzi przedniej szyby, więc jeśli mamy nisko słońce, no to w zasadzie niewiele trzeba, aby odciąć go z horyzontu. Mamy oczywiście, tutaj znalazło się, mimo że jest takie to niewielkie, znalazło się miejsce na lusterko. Niestety już bez podświetlenia, ale z drugiej strony tu mamy całkiem blisko LEDowe podświetlenie, jak widać w tym miejscu, więc można by uznać, że to akurat pasuje. Zwróćcie uwagę, że każde lusterko jest tak ładnie wykończone. Tutaj krawędzie są takie ładnie fazowane. To nie jest jakoś tak brzydko oprawione w jakiś plastik. Podobnie rzecz się ma tutaj na lusterku wewnętrznym. Nie ma tu grama plastiku widocznego z punktu widzenia kierowcy, bo z boku oczywiście tutaj już jest plastik, ale ja siedząc na miejscu kierowcy tego nie widzę. Daje to dodatkowe poczucie takiego smaku, takiego wysublimowania tego samochodu. Naprawdę wrażenie z przebywania tu w środku są fantastyczne. No i jeśli chodzi o obsługę całego tego ekranu, myślę, że można by z tego tytułu nagrać jakiś osobny film, ale tak w wielkim skrócie. Tu obsługujemy media, jeśli by nam na przykład, tu mamy nawigację, jeśli by nam zabrakło tego obrazu, naciskamy po prostu to jeszcze raz. Proszę bardzo, ekran się powiększa i teraz mamy nawigację powiększoną. Przechodzimy do zużycia energii, nawigacja przeskakuje na dół. Przechodzimy do przeglądania internetu, tu akurat coś się tam stało i przystało. Proszę bardzo, kamera, mamy podgląd na kamerę. Ja, kiedy odbierałem ten samochód, zapytałem, czy będzie potrzebne jakiekolwiek szkolenie, cokolwiek, co muszę wiedzieć, żeby zacząć sprawnie poruszać się po tym samochodzie. Pan zdziwił się wyraźnie i powiedział, nie, no wszystko będzie jasne.
wygodne. No i rzeczywiście zająłem miejsce i w zasadzie po kilku minutach wiedziałem doskonale, co do czego służy i jak się to obsługuje, więc to wszystko jest nie dość, że ładne, nie dość, że naprawdę z rozmachem zrobione, a do tego jeszcze bardzo intuicyjnie zrobione. Warto też zwrócić uwagę na tutaj zestaw zegarów. Zrobiono oczywiście również nowocześnie. Jest to ekran LCD, który wyświetla tu na środku odpowiednie informacje, zasięg i tak dalej. Po uruchomieniu silnika znajdziemy pewnie, proszę bardzo, wystarczyło nacisnąć pedał hamulca, a już samochód jest zainteresowany dalszą jazdą. Możemy jechać, więc tu tak naprawdę nie ma jakiegoś miejsca, jakiejś stacyjki, jakiegoś przycisku power. Po prostu po zajęciu miejsca nacisnąłem hamulec i samochód już wie, o co mi chodzi. I jeszcze kilka szczegółów. Po pierwsze kierownica. Kierownica jest dosyć duża, regulowana oczywiście elektrycznie, natomiast fajną ma grubość. Ma taką grubość, że przypomina mi trochę kierownicy z BMW z pakietem M. Też tak się przyjemnie trzyma, one są takie grube i mięsiste. Może ta jest nieco większa niż w M pakietach, ale poza tym naprawdę daje takie bardzo podobne, pozytywne wrażenie z jazdy. Drugi temat to są drzwi, a dokładnie ich otwieranie. Klamka jest dosyć specyficzna. Moim zdaniem nie jest zbyt ergonomiczna. No, na plus można zaliczyć to, że jest całą pewnością aluminiowa, więc wygląda to naprawdę dobrze. W dotyku też się prezentuje nie najgorzej. Zamykanie drzwi, tu mamy odpowiedni uchwyt i ten uchwyt no, nie jest też zbyt ergonomiczny. Może jakoś jest tak ukształtowany, że największą siłę przykładamy do tej twardej krawędzi aluminiowej, a nie do czegoś miękkiego, obszytego skórą. Jeśli chodzi o mój ulubiony temat, czyli podłokietniki, to tutaj jest podłokietnik obszyty skórą, ale pod skórą jest twardy plastik. Po prawej stronie podłokietniki są dosyć grube, ale też niestety dosyć twarde. Jeszcze ciekawostka jest taka, że podłokietnik możemy przysunąć jeden lub drugi. Zauważcie, że nie dwa naraz. Każdy ma prawo do picia kawy niezależnie od siebie. Podsumowując, samochód jest tak przesiąknięty nowoczesnością, że chyba może dla niektórych będzie aż zbyt nowoczesny i tradycjonaliści mogą uznać, że jest to zbyt mało przycisków, jest to zbyt wiele rzeczy dotykowych. Taki przykład minimalizmu to może być to, że funkcję tego przycisku możemy dowolnie zdefiniować, więc przykładowo, jeśli zastanawiamy się, do czego służy ten przycisk, wystarczy po jego przekręceniu okazuje się, że nam się otwiera okno dachowe. Konserwatywnie podchodzącym do sprawy klientom to może się nie spodobać, ale z drugiej strony konserwatywny klient kupi sobie Mercedesa, dostanie te same dźwigienki, natomiast nowocześnie patrzący na temat klient wybierze Teslę i raczej nie będzie narzekał, bo przecież wie, co kupuje. Czas na test dwumetrowca. Samochód jest dosyć niski, od razu powiem, że miejsca nad głową nie będzie zbyt wiele, ale i tak da się wszystko ustawić. Mamy tu fotel, który jest fotelem dosyć charakterystycznie ukształtowanym, bo z przodu to jest taki jajowaty kształt. On z przodu jest znacznie węższy niż tu w swojej najszerszej części. Oprócz tego mamy elektryczne sterowanie góra, dół, przód, tył, oczywiście kąt pochylenia oparcia, jak również tutaj w dwóch płaszczyznach regulujemy ustawienia odcinka lędźwiowego. Jeśli chodzi o regulację kierownicy, to owszem, też jest regulowana w dwóch płaszczyznach, jest regulowana elektrycznie. Generalnie w najniższym ustawieniu i po dosyć mocnym odchyleniu oparcia, ja tu miejsce nad głową znajduję, ale tak można powiedzieć, że na wcisk. W zasadzie to jestem głową już w oknie dachowym. Ja się zmieściłem, ale nie ma tu zbyt dużego zapasu, ani jeśli chodzi o długość, ani jeśli chodzi o przede wszystkim wysokość. Teraz zobaczmy, co przy takim ustawieniu, jeszcze sprawdzę, no chyba jest dobrze ustawione, zostało za mną. Z miejsca z tyłu tak naprawdę tutaj nie ma tak wcale mało. Zwróćcie uwagę, ta kanapa po pierwsze jest ustawiona bardzo nisko, po drugie z tego co teraz widzę, odległość pomiędzy kanapą a fotelem jest całkiem spora. No ale sprawdźmy to w praktyce. No i proszę bardzo, mamy samochód sportowy, który nie dość, że znalazło się miejsce na kanapę, to jeszcze umieszczono ją na tyle nisko, że ja jestem praktycznie w stanie się wyprostować. Ciekawe, że jestem znów oczywiście w oknie dachowym, więc stykam się tutaj głową z szybą. Natomiast na długość miejsce się znalazło. Ja tu nie dotykam nawet fotela, a zwróćcie uwagę, że fotel został odchylony przeze mnie bardzo mocno, abym się odnalazł na wysokość. A więc normalne ustawienie będzie na pewno o wiele bardziej do przodu
przodu, a więc miejsca będzie jeszcze więcej. Podsumowując, jest to naprawdę bardzo duży samochód, pełnowartościowy dla nawet 5 osób, tym bardziej, że 5. osoba nie będzie miała najmniejszego problemu z miejscem na nogi, bo tu jest płaska podłoga i miejsca na nogi dla nikogo nie zabraknie. Mamy tu też nawiewy. Zwróćcie uwagę, że mimo, że to jest tylna kanapa już, to tutaj nawiewy są też bardzo ładnie wykończone. Jeśli chodzi o schowki, to tu troszkę jest z tym gorzej, dlatego że nie mamy ani tutaj kieszeni za fotelami, ani też niestety kieszeni w tylnych drzwiach. Nie znajdziemy tu też niestety podłokietnika rozkładanego, w którym można by było umieścić jakiś kubek z napojami, a więc szczerze powiedziawszy, miejsca do siedzenia całkiem sporo, ale głównie dla ludzi, dlatego że na rzeczy praktycznie miejsca w ogóle nie przewidziano. Warto też opowiedzieć o bateriach, które są ułożone pod podłogą w tym samochodzie. Leżą tuż nad ziemią, a więc skutecznie obniżają środek ciężkości tego auta, bo swoje ważą. Znacie na pewno wszyscy firmę Panasonic, którą kojarzymy głównie z gadżetami elektronicznymi. Tymczasem to właśnie Panasonic jest dostawcą baterii dla Tesli. Jeśli chodzi o typ baterii, to są to baterie litowo-jonowe, natomiast ich pełny czas ładowania, jeśli mamy dostęp do gniazdka, które ma 10 kW, to będzie trwało około 8,5 godziny. Jeśli mamy opcjonalną ładowarkę 20 kW i odpowiednie źródło prądu, to będzie to trwało tylko 4 godziny. Natomiast jeśli mamy dostęp do prawdziwie mocnego źródła energii, no to jeśli mamy tam 120 kW, to cały pakiet baterii naładujemy w zaledwie 45 minut, a jeśli mamy tylko 30 minut, to już jesteśmy w stanie przejechać tym samochodem po takim szybkim ładowaniu 320 km, a jeśli mamy tylko 20 minut, to i tak zdążymy naładować ten samochód do połowy pojemności jego baterii. Jeszcze może warto powiedzieć o gwarancji. Producent daje 8 lat gwarancji na baterię i nie ogranicza tego do limitu kilometrów. Jeśli chodzi natomiast o sieć ładowarek w Polsce, no to jest ona na razie niestety dość uboga, dlatego też te samochody, mimo ich oczywistych zalet, są w Polsce jeszcze moim zdaniem takim troszkę wczesnym zjawiskiem. Czekamy na rozwój tej infrastruktury. W Warszawie tych ładowarek jest może kilkanaście, parędziesiąt, nie liczyłem dokładnie. Na mapie Polski widziałem jeszcze jeden punkt gdzieś we Wrocławiu i nie wiem, czy w Poznaniu, ale to już chyba tyle, więc jak na razie, mimo że ten samochód ma naprawdę imponujący zasięg, to jednak wyjazd poza Warszawę tym samochodem o tyle jest trudny, że poza Warszawą będziemy musieli go ładować ze zwykłego gniazdka dużo dłużej, a dostęp do ładowarek też nie jest taki prosty, dlatego że są wystawione w publicznych miejscach. Może być tak, że ktoś inny tam ładuje. Co prawda jest w internecie odpowiednia mapa, która pokazuje na czerwono zajęte ładowarki, na niebiesko wolne ładowarki, więc można się posiłkować tego typu podpowiedziami. W każdym razie do sieci elektrycznych źródeł prądu, do sieci zwykłych stacji paliwowych jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, szczególnie w Polsce. Po kilkudziesięciu kilometrach przebiegu czas na pierwsze wrażenie z jazdy. Pierwsza uwaga oczywiście to bezszumne poruszanie się po mieście. Robi to wrażenie nie tylko na samym kierowcy, który zamiast słyszeć tradycyjne odgłosy silnika czy wydechu, słyszy samochody przejeżdżające obok, czy niemal szuranie butów po chodniku ludzi przechodzących obok. Z drugiej strony musi pamiętać o tych ludziach, bo oni nie mają zielonego pojęcia o Twoim istnieniu, ponieważ nie słyszą tego samochodu. Poza tym, kiedy przyspieszamy bardzo mocno, żeby pokazać tym wszystkim, którzy wreszcie zauważyli nasz samochód i widzą, że samochód wygląda naprawdę zacnie, że nasz samochód nie tylko potrafi wyglądać, ale też przyspieszać. No i wtedy dla bardziej konserwatywnie nastawionych kierowców może to być dosyć nieprzyjemne, ponieważ przyspieszenie, owszem, jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o odgłosy, które temu towarzyszą, to w sumie tych odgłosów prawie nie ma żadnych. Jest co najwyżej, jak widać, lekko na mokrym nam zarzuciło tyłem, bo mamy akurat wyłączony traction control. To może włączy dla spokojnej dalszej jazdy. W każdym razie samochód nie wydaje żadnych dźwięków na zewnątrz, co najwyżej będzie coś tam, szum z opon, w środku też tylko tyle i delikatny, taki wysoki dźwięk, który towarzyszy temu przemienianiu energii elektrycznej w kinetyczną. Także jeśli
komuś kojarzy się przyspieszenie również z rykiem silnika, no to może mu tego trochę brakować. Oczywiście można iść w kierunku tak, jak zrobiło to Renault i symulować te dźwięki silników, ale szczerze powiedziawszy, jeśli już tak ma wyglądać przyszłość, że będziemy jeździć silnikami elektrycznymi, to nie ma co się bawić w półśrodki, ma być cicho, niech będzie cicho. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, czyli na przykład układ kierowniczy, to możemy tutaj na naszym panelu poustawiać różne opcje. Przykładowo układ kierowniczy może działać w jednym z 3 trybów: sportowy, standardowy i komfortowy. W komfortowym teraz, jak będziemy na przykład wjeżdżamy na rondo, przejeżdżamy to rondo, kierownica chodzi bardzo lekko, praktycznie nie stawia oporu, można ją naprawdę obracać jednym paluszkiem. Natomiast kiedy przejdziemy w tryb sportowy, to opór na kierownicy wyraźnie wzrasta, staje się ona taka przyjemnie ciężka i w zakrętach również daje dość dużo informacji zwrotnych z przednich kół. Jedyna uwaga, którą miałbym do tego układu kierowniczego, to jest coś, co mi się nie podoba. Akurat Maciek twierdzi, że jemu się to podoba. To jest to, że zwykle w punkcie 0 mamy delikatny luz, gdzieś tam parę stopni odchylenia kierownicy bez skrętu przednich kół. Natomiast w Tesli niestety każdy najmniejszy ruch koła kierownicy przekłada się na zmianę pasa ruchu. Ja szczerze powiedziawszy wolę luz, zarówno tu w przenośni, jak i dosłownie. Warto też wspomnieć o zawieszeniu. Mamy tu zawieszenie zresztą regulowane na wysokość. Mamy bardzo wysoko, standardowo i nisko. Możemy tę wysokość zmieniać. Możemy na przykład przestawić teraz na nisko i zostanie to odpowiednio, o proszę, obniżone. Ładna animacja na ekranie. Zawieszenie dosyć dobrze trzyma samochód w zakrętach poziomo, a więc nie czujemy, żeby się auto w jakikolwiek sposób przewracało. A z drugiej strony jest to auto na miasto, a więc mamy tu dosyć komfortowe pokonywanie nierówności. Moim zdaniem tu, jeśli chodzi o zawieszenie, to również nie można mieć do tego najmniejszych uwag. Z całą pewnością będziemy musieli się przyzwyczaić do hamulców, dlatego że hamulce są jak to w aucie elektrycznym. Jeśli ktoś jeździł kiedyś Priusem, to zna to doskonale. Kiedy zdejmujemy nogę z gazu, oznacza mocne dosyć hamowanie, ponieważ samochód natychmiast zaczyna odzyskiwać energię kinetyczną i przetwarzać ją w elektryczną, ładując energię do akumulatorów. Tu jest taka opcja również na ekranie dotykowym, jak widać, możliwość odzyskiwania właśnie energii. I teraz jest na przykład w trybie low, czyli jak zdejmę nogę z gazu, to jeszcze jakiś czas się toczę z rozpędu, ta prędkość nie spada jakoś tak bardzo, widzicie, to jest tempo spadania, teraz jest nawet delikatnie pod górkę, ale teraz przyłączę w tryb standard tu i teraz na przykład z 50 kilku zdejmuję nogę z gazu, patrzcie, prędkość leci tak, jak ja bym całkiem solidnie naciskał na pedał hamulca. Poza tym należy się przyzwyczaić z całą pewnością do tego, że każdy, kto będzie stał obok Ciebie na światłach, będzie patrzył, zaglądał do auta, przyglądał się temu, pokazywał palcem i tak dalej. To jest akurat ta przyjemna albo nieprzyjemna część, kto jak woli, ale wydaje się, że spośród klientów, którzy będą zainteresowani zakupem tego samochodu, z całą pewnością znajdzie się sporo takich, którzy będą się z tego cieszyć. Podsumowując, samochód jest naprawdę niezwykle przyjemny, dający niezwykle dużo emocji z jazdy i to mimo odjęcia tego najbardziej charakterystycznego dla motoryzacji ryku silnika. Nie ma tu ryku silnika, ale jest to, co jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli przyspieszenie. Moi drodzy, teraz Wam pokażemy, jak ten samochód odjeżdża z miejsca, jaki power, jaki dźwięk opon po asfalcie. Słuchajcie. Ściszcie głośniki, żeby Wam się uszy nie uszkodziły. Pełny gaz. Czas na pomiar wyciszenia na postoju. Będzie on oczywiście o tyle zabawny, że zmierzymy po prostu, jak głośno jest w tej miejscowości, w której akurat jesteśmy. Uwaga, zmierzmy tło w Zegrzu. Cichutko to macie w Zegrzu. ...68 dB.
Teraz test widoczności. Słupek A jest bardzo gruby, pochylony pod dużym kątem i utrudnia dosyć mocno, jeśli chodzi o widoczność właśnie po lewej stronie. Jednocześnie tutaj z mojego punktu widzenia, jak widać, łączy się niemal idealnie z lusterkiem, więc tu widoczność do lewej strony jest naprawdę całkiem mocno ograniczona. Lusterko jest bardzo szerokie, bardzo duże i nie ma problemu tutaj z widokiem do tyłu. Górna krawędź przedniej szyby znajduje się prawie na poziomie oczu, no może niewiele wyżej, więc tu jest problem z widocznością na światłach. Wewnętrzne lusterko jest też dosyć nisko, chociaż jest akceptowalne. Jeszcze zwróćcie uwagę, że to lusterko nie jest obudowane żadnym plastikiem naokoło. Jest zrobione naprawdę w taki bardzo estetyczny sposób. Po prawej stronie mamy, jak widać, również całkiem gruby słupek A i malutkie tutaj okienko pomiędzy słupkiem a lusterkiem. Idziemy dalej. Z tyłu mamy jeszcze, jak widać, całkiem spore utrudnienie w postaci bardzo grubego słupka C. No i szyba tylna, która jest nie za duża, pochylona pod dużym kątem i w zasadzie nie wiadomo, gdzie ten samochód się kończy. Oczywiście po włączeniu biegu wstecznego dostajemy bardzo wysokiej jakości obraz, szerokokątna kamera, wysoka rozdzielczość, a boczne lusterka przechylają się na dół, aby ułatwić nam orientowanie się, co się dzieje pod naszymi tylnymi kołami. Sprawdźmy jeszcze zwrotność tego auta. Co prawda w dokumentacji technicznej nie znalazłem tych wartości, więc pozostaje nam zmierzyć. Tu jestem lewymi kołami przy krawędzi miejsca parkingowego, natomiast tam za samochodem jest metrówka zielona, która oznacza, że będzie to dokładnie odległość 9 metrów 60 centymetrów. No i zobaczmy, gdzie jest nasza metróweczka. A więc wjechaliśmy tak połową samochodu mniej więcej na parking w Krakowie. No cóż, nie jest to auto zbyt zwrotne, szczerze powiedziawszy, ale pamiętajmy, jest bardzo pojemny, ma duży względnie rozstaw osi i to wszystko składa się na to, że w miejscu nie zawraca. I jeszcze coś dodam, poszukiwałem przed chwilą w internecie średnicy zawracania deklarowanej przez producenta. Tego nie znalazłem, ale znalazłem inną ciekawą liczbę, a mianowicie 0,24. Tyle wynosi współczynnik oporu aerodynamicznego Model S. I to jest naprawdę bardzo niewielka wartość jak na samochód, który wygląda jak samochód. Przypomnę, że niedawno testowaliśmy Mercedesa klasę E, która przy 90 na autostradzie spaliła zaledwie 4 litry, mając 6-cylindrowy silnik diesla pod maską i ona miała współczynnik oporu aerodynamicznego 0,27, a to ma 0,24. To jest przepaść i muszę powiedzieć, że to jest jeden z powodów, dla których ten samochód jest w stanie przyjechać na jednym ładowaniu ponad 300, a nawet ponad 400 km. Porozmawiajmy teraz o konkurencji. Na dobrą sprawę konkurencji nie ma, tak można by było powiedzieć. Ale jeśli rozejrzymy się po rynku, to znajdziemy parę perełek, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to jest Mercedes SLS AMG Electric Drive. Daje on o wiele wyższą moc, bo 750 koni mechanicznych, 1000 Nm, 250 km na godzinę prędkość maksymalna i zaledwie 3,9 sekundy do setki, czyli 0,5 lepiej niż Tesla S w najmocniejszej wersji. Tylko że jest jeden problem, a mianowicie za tych 0,5 musimy zapłacić równe 5 razy więcej za samochód ze znaczkiem Mercedesa, dlatego że kosztuje on ponad 400 000 euro. Możemy też spojrzeć w kierunku Audi, które rozwijało do niedawna projekt R8 e-tron, którym nawet mieliśmy przyjemność jeździć. Jeździ świetnie, ale też kiedy inżynierowie przekazali sprawę księgowym, księgowi przeliczyli wszystko i stwierdzili, że projektu nie warto dalej rozwijać. Wobec tego okazuje się, że z tymi osiągami, z tym wizerunkiem i z tą ceną dla Tesli S konkurencji na dzień dzisiejszy ja nie widzę. Tesla Model S to ma jednak łatwe życie, dlatego że wcale nie musi strącać z podium takich wyjadaczy jak Mercedes, BMW czy Audi, aby zająć ich miejsce i być gdzieś wysoko na szczycie, dlatego że Tesla szuka innego miejsca. Właściwie to już znalazło swoją niszę i to nie jest nisza, w której jest zbyt wielu konkurentów. W zasadzie są, ale są zbyt drodzy, więc z ceną poniżej $100 000 za tak fantastyczne osiągi Tesla Model S ma naprawdę łatwość, jeśli chodzi o zwrócenie na siebie uwagi i o przekonanie klientów do tego, aby się skierowali do
nie chcę powiedzieć salonów Tesli, bo Tesla się kupuje przez internet, ale żeby się skierowali ze swoimi portfelami w kierunku właśnie przedsiębiorcy z Kalifornii. Elon Musk, czyli założyciel Tesli, powiedział, że producenci nie chcą produkować aut elektrycznych, a klienci w związku z tym nie chcą ich kupować i właśnie to jest dla niego szansa. I wydaje się, że on tą szansę wykorzystał. Miał dużo pieniędzy ze swoich poprzednich biznesów, aby zrobić dobry startup i no proszę bardzo, tą firmę jego wciąż możemy nazywać startupem, bo jest przecież tak młoda, a jest już tak bardzo znana. Ale Elon Musk dzięki temu, że jest tak bogatym człowiekiem, jest przy okazji filantropem, tyle przynajmniej wyczytałem na Wikipedii, ale muszę powiedzieć, że filantropem jest również w wymiarze motoryzacyjnym. Oczywiście nie sprzedaje tych samochodów za bezcen i są one wystarczająco drogie, aby być autami ekskluzywnymi, ale z punktu widzenia ogólnego już zrobił wielki prezent dla motoryzacji, dlatego że pokazał nam wszystkim, że motoryzacja w wydaniu elektrycznym wcale nie musi być taka straszna, jaka była malowana przez przeciwników jakichkolwiek innych silników niż ryczące V8. A więc jeśli tak ma wyglądać przyszłość aut elektrycznych za 10 lat czy 20 lat, to doprawdy nie mamy się czego obawiać.